Opowiem Wam dzisiaj o najdziwniejszych pracach, jakich się podjęłam. Nie mówię, że były niefajne, mówię tylko, że były dziwne. Tak to się zdarza w gig-to-gig economy, że nie zawsze się trafi dobrze i czasami trzeba wykonywać naprawdę dziwne prace, dziwne rzeczy robić. Polka w Ameryce. Jestem w tym momencie na 8 Avenue i jest totalny po prostu chaos za mną. Zamknęli całą ulicę i są różne targi, sklepy, jest mnóstwo ludzi. Koniec miesiąca Pride, także jest też dużo osób LGBT+. Mamy dużo flag, dużo jedzenia, pięknie pachnie, ale jest taki chaos, że nie będę w stanie nic tutaj opowiedzieć, także Was stąd jednak zabiorę i nie tu spędzimy czas, ale chciałam Wam tylko chociaż dać taką namiastkę nowojorskiego chaosu. Tutaj, jak widać, jest po prostu hardcore. Samochody przejeżdżają na przykład tutaj w ten sposób. Wow! Muzyka, mnóstwo ludzi, patrzcie po prostu na to. Dobra, uciekam stąd, żeby się skupić na tym, co mam Wam do powiedzenia. W tej serii 3 odcinków będę opowiadała o najlepiej płatnych pracach, jakie miałam w Nowym Jorku i w Stanach Zjednoczonych generalnie. Opowiem Wam o najdziwniejszych pracach, jakie miałam, ale też o najfajniejszych pracach, jakie miałam. Piękne są też w Nowym Jorku graffiti, tak randomowo po prostu się pojawiają. Także będę sobie chodzić i będę Wam po prostu opowiadać co i jak. Tak to się zdarza w gig-to-gig economy, że nie zawsze się trafi dobrze i czasami trzeba wykonywać naprawdę dziwne prace, dziwne rzeczy robić. Natomiast z drugiej strony chcę podkreślić, jak bardzo mnie to otworzyło i poznałam ludzi z przeróżnych po prostu dziedzin, przeróżnych ludzi tutaj poznałam w Stanach dzięki temu, że nie bałam się podjąć praktycznie żadnej pracy. Każda praca, jaka do mnie przyszła, z jaką się spotkałam, starałam się jej podjąć. I przez to właśnie wylądowałam w kilku dziwnych pracach. Byłam nauczycielką dzieciaków. Akurat jak mówię o dzieciakach, to przechodzę koło kortu tenisowego dla dzieciaków. Tego nie tenisowego, a racquetballa. I słuchajcie, właśnie taką dziwną moją pracą było to, że uczyłam dzieciaki, jak być modelką. Miały zajęcia, same dziewczynki, było chyba z 10 dziewczynek i miały zajęcia pod tytułem, kurde, już zapomniałam jak to było, bo to było ładnych kilka lat temu, ale coś na zasadzie przygotowanie do życia w modzie, w modelingu, tego typu temat. No i co się okazało? Okazało się, że świetną jestem nauczycielką. Dlatego też uczę angielskiego, bo lubię bardzo uczyć, ale to była najdziwniejsza rzecz, jaką uczyłam. Wiecie, uczyłam je na przykład, jak wykorzystywać zalety swojej urody, czyli jak stanąć ładnie, jak pozować, którą jakby część swojego ciała ładnie wyeksponować. Później razem szyłyśmy sukienki. Było naprawdę bardzo śmiesznie, ale i dziwnie, bo to była jedna z tych takich dziwnych rzeczy, które po prostu robiłam tutaj. W poprzednich odcinkach zawsze pokazuję, że ludzie już tak śpią po prostu na ziemi. Tego nawet nie zauważyłam pana do teraz, a stałam 5 metrów od niego. No w każdym razie, wracając do tematu najdziwniejszych prac. Kolejną dziwną pracą, jaką miałam, to było... Myślę, jaka jeszcze była dziwna praca. Czekajcie, sprawdzę sobie w telefonie, bo mam całą listę. Szkoła. Szkoła na Bronxie, słuchajcie. Zostałam wynajęta przez Intel do prowadzenia warsztatów na VR, na tych okularach wirtualnej rzeczywistości. Był to cały projekt Intela w całym Nowym Jorku i mi akurat trafiła się szkoła na Bronxie. I musiałam przyjeżdżać do tej szkoły na Bronxie przez 2 tygodnie codziennie, 5 dni w tygodniu, tak, przez 2 tygodnie i pokazywać dzieciakom właśnie, jak używa się tych okularów wirtualnej rzeczywistości. I uczyliśmy ich nie pierdoł, uczyliśmy ich nie pierdół, a rzeczy związanych ze szkołą. Tutaj w Stanach na przykład kroi się żaby, żeby zobaczyć, co jest w środku. Na tym VR-ze można to było robić wirtualnie, więc tak naprawdę żadna żaba nie zostaje krojona, to też żadne zwierzątko nie zostaje w żaden sposób zabite, ani nic takiego.
Także to było fajne takie humanitarne podejście do nauki biologii, że po prostu zamiast kroić tą prawdziwą żabę, jak robią w Stanach, to oglądasz sobie na słuchawkach, na okularach i kroisz ją i widzisz od razu, podnosisz każdy element i widzisz, że to jest wątroba, to są jakieś tam żebra i tak dalej. W każdym razie, dlaczego zaliczyłam tą pracę do dziwnych, a nie na przykład do fajnych? Co dla mnie było dziwne, to to, że musiałam przyjść do amerykańskiej szkoły codziennie przez 2 tygodnie. Słuchajcie, przechodziłam przez bramki wykrywające metal. Przechodziłam obok 2 albo 3 po prostu policjantów w drodze do szkoły. Do łazienki nie mogłam pójść normalnej dziewczęcej, kobiecej. Musiałam iść do specjalnej łazienki, gdzie tylko dorosłe osoby mogą wejść. Weszłam do łazienki, na której był znak właśnie, że dziewczynka. To zostałam wyproszona przez młode dziewczyny, które powiedziały mi, że tam tylko młode kobiety są, że tam kobiety nie mogą wchodzić, tylko dzieci. Przebywanie jakby wśród tych studentów, zobaczenie jak na przykład nagle jest alarm w szkole i okazuje się, że akurat teraz mają trening, jeśli chodzi o zamach z bronią, tak jak cały czas to ma miejsce w Stanach, tak? No i po prostu byłam tam w szkole w trakcie takiego treningu zbrojowego, nie? To było dla mnie takie dziwne po prostu przeżycie. No sprawiło, że na pewno nie chciałabym pracować w amerykańskiej szkole. Tak jak kiedyś widziałam siebie może jako w przyszłości jako nauczycielkę, bo naprawdę bardzo lubię uczyć, tak no nie wyobrażam siebie po prostu w amerykańskiej szkole, jeśli w ten sposób wygląda ich codzienność. Kolejną taką dziwną pracą, o której zresztą wiecie z mojego kanału już, była praca w szpitalu na początku samym pandemii. Zgłosiliśmy się na ochotnika z facetem. Jak będziecie chcieli posłuchać sobie więcej o tej pracy, to wskakujcie, bo ta praca akurat wymagała oddzielnego odcinka, bo była tak no, traumatyczna i sprawiła, że ja od początku jakby w cudzysłowie wierzę w COVID, bo po prostu widziałam na własne oczy, jak ludzie no, umierali na moich oczach. Także dlatego ta praca była dziwna, bo była tak totalnie out of the box, taka, kurde, nawet nie wiem jak to po polsku nazwać. Widzicie, to jest ten mój problem. Mieszka się w Stanach i zapomina rodzimego języka. Ta praca była tak inna od tego wszystkiego, co robiłam i tak otworzyła mi oczy na to, co jeszcze jest w świecie, co jeszcze można robić, na to, jak ciężka jest praca ludzi w szpitalu, jak dużo jakby im trzeba zawdzięczać. Otworzyła mi oczy na tą pandemię, otworzyła mi oczy na śmierć. Ja tak naprawdę pierwszy raz w życiu w jeden dzień widziałam 3 osoby, które na moich oczach umarły, a pierwszy raz w życiu widziałam no nie pierwszy raz w życiu, no ale jeden z pierwszych razy w życiu widziałam po prostu osoby martwe, tak, umierające. Także no to była ciężka praca i naprawdę jak macie ochotę więcej posłuchać o tym, jak to było w Nowym Jorku, jak byliśmy najgorszym po prostu miejscem na świecie, jeśli chodzi o COVID, to koniecznie zapraszam na ten odcinek. I ostatnia na liście najdziwniejszych moich prac to jest praca jako krupier. Pracuję jako krupier w weekendy czasem i miałam dużo ciekawych przygód w tej pracy. Nie pracuję w casino, pracujemy na eventach, czyli jesteśmy wynajmowani przez osoby prywatne albo przez jakąś firmę, jeśli robią dla swoich pracowników jakiś event, ale głównie są to osoby prywatne i z nimi razem gramy na przykład w pokera, w blackjacka, w ruletkę i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że pewnego dnia poszłam na imprezę Halloween gdzieś w jakimś bogatym domu. Jestem na tej imprezie Halloween, wszyscy są poprzebierani i nagle pojawia się nikt inny jak Mike Myers, czyli ten, który grał Austina Powersa, ten, który grał Shreka, ten, który grał w Wayne's World. Coś tam się dzieje ostro. O Boże, jak ja uwielbiam być w Nowym Jorku po prostu w lecie, bo tyle się dzieje. Tam jest wielka flaga Ukrainy. Tutaj jest jakiś baj gejowski, gdzie gej siedzi sobie na jednorożcu. No kosmos. Tam z tyłu flaga Ukrainy. Super, tu wszędzie też flagi Pride. No super. No i w każdym razie, słuchajcie, Austin Powers przyszedł z żoną, usiadł na moim stoliku do pokera i powiedział mi, że nie lubi pokera. Graliśmy w Texas Hold'em. Jak się znasz na pokerze, to od razu wiesz, o czym mowa. Graliśmy w Texas Hold'em i on mówi, że tylko umie grać blackjacka. Ja mówię, no to się nie przejmuj, to cię nauczę. I bez kitu nauczyłam Austina Powersa grać w pokera i na koniec się zgodził, żeby zrobić sobie ze mną zdjęcie. Po czym 2 miesiące później
Ja jestem na jakimś innym evencie, pracuję dla Nintendo i przychodzi, słuchajcie, babeczka, którą skądś kojarzę. Ja myślę sobie, kurde, skąd ja znam tą babkę? A ona do mnie przychodzi i mówi, o, ja panią pamiętam, pani nauczyła grać w pokera mojego męża. I ja mówię, o kurde, to była żona tego, Mike'a Myersa. Podeszła do mnie i mnie w ogóle rozpoznała po 2 miesiącach jako tą, która nauczyła grać jej męża w pokera. Także jak kiedyś zobaczycie Mike'a Myersa, jak w jakimś filmie Austina Powersa czy coś gra w pokera, to wszystko dzięki mnie. Byłam krupierką dla HBO na przykład, dla Macy Gray, super piosenkarki z moich lat młodości. I'm trying to say goodbye and I choke. Nie umiem śpiewać, ale wiecie o co chodzi. It's clear, I woke up and you were not there. No i w każdym razie dla niej robiłam Blackjacka i dla HBO. Było super, fajnie, że ją mogłam poznać, że miałam takie super doświadczenie, ale też miałam chore sytuacje na tym pokerze, bo wiecie, to różne osoby was zatrudniają i czasem się zdarza niestety, że osoba, która zatrudnia, no raz mi się tak zdarzyło, to było, jakby to nazwać, to była podziemna gra pokera Wall Street, ludzi z Wall Street. Tak najprościej po prostu ujmując. I takich rzeczy, jakich ja się nasłuchałam na tej, słuchajcie, prywatnej imprezie kolesi, którzy po prostu na co dzień zarabiają gruby hajs i było ich 10, a ja jestem jedną kobietą tam i rozdaję im karty. Ja czułam się po prostu jak mucha na ścianie. Takie historie, jakie ja usłyszałam. Oni sobie nawzajem na przykład pokazują zdjęcia kochanek, albo opowiadają o historii, jak z jakąś prostytutką brali kokainę na basenie w LA. Takie po prostu historie nie z tej ziemi, że do dzisiaj, kilka lat później nie mogę się po prostu z nich otrząsnąć, takie porąbane historie. Także takie rzeczy też się zdarzały i to były jedne właśnie z najdziwniejszych jakby prac, jakie miałam w Ameryce. Tym akcentem chciałabym już zakończyć ten odcinek i zaprosić Was na 2 pozostałe odcinki z tej serii, mianowicie najfajniejsze i najlepiej płatne prace, jakie miałam tutaj w USA. Dziękuję bardzo za spędzenie ze mną czasu na moim kanale i do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce. Pa!